komponowanie muzyki, śpiewanie, będę sławny. Ach, oczywiście do tworzenia dźwięku użyję dawnych programów dla 8-bitowego Atari. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Dziś będzie na poważniej, przynajmniej trochę. Zamiast o grach będzie o edycji tekstu, komponowaniu muzyki oraz o tworzeniu oprogramowania w assemblerze. I nie tylko. Podzielimy też tę prezentację na dwie części. W pierwszej najpierw przedstawię polskie programy użytkowe przydatne dla każdego, a później w drugiej te dla zaawansowanych, głównie dla programistów. Zerknijcie koniecznie na opis filmu, gdzie są zamieszczone wszystkie przydatne odnośniki. Ale zanim zaczniemy, czy pamiętacie tę niesamowitą muzykę z gier? Na początek Fred. Dalej misja. I jeszcze Hans Kloss. Wszystkie te utwory łączy jedno. Powstały w tym samym programie do tworzenia muzyki o nazwie Avalon Music Composer. Ten program powstał do użytku wewnętrznego firmy LK Avalon. Jednak ktoś wpadł na pomysł, że można go nieco rozbudować i udostępnić dla wszystkich miłośników Atari. Tak powstał Chaos Music Composer, autorstwa oczywiście tej samej firmy. Posłuchajcie, jak te same muzyczki brzmią uruchomione w tym programie. Kolejno Fred. Dalej misja. Następnie Hans Kloss. I na koniec jako bonus, dlaczego nie, upiór. Nie będę przedstawiał dokładnie, jak korzystać z tego programu. Zresztą zerknijcie, instrukcja obsługi jest bardzo długa, co daje też pewne wyobrażenie o możliwościach tego produktu. W internecie można też namierzyć współczesną kopię instrukcji przeniesioną do pliku typu Word, czy nawet w formacie HTML. Przedstawię jeszcze krótko, ile różnych instrumentów można wybrać, tworząc muzykę, by dać posmak możliwości tej aplikacji. Gramy na klawiaturze komputera. Tutaj wciskam za każdym razem ten sam klawisz G, a więc mamy ten sam dźwięk, ale dla różnych instrumentów muzycznych. Można też oczywiście definiować swoje własne instrumenty.
Co ciekawe, program Chaos Music Composer był dostarczany z całą grupą dodatkowych przydatnych narzędzi. Wymieńmy tutaj program do zarządzania plikami Command Processor dla użytkowników stacji dyskietek, rozszerzenie, a precyzyjnie mówiąc powłoka dla DOS Disk Operating System, czy program o nazwie COS Cassette Operating System, będący odpowiednikiem DOS-u dla posiadaczy magnetofonów. Do tego dodano program NameCopy, pozwalający wykonać kopię zapasową zakupionego oprogramowania i również innego posiadanego, gdyż był to uniwersalny program kopiujący. Całości dopełniał odtwarzacz muzyki działający zarówno z poziomu Basica, jak i w programach napisanych w assemblerze. Jak więc widać, zapewniono całkiem rozbudowane możliwości i z całą pewnością był to dobrze przemyślany program. Kilku pasjonatów już bez współpracy z LK Avalon przygotowało później nowe rozbudowane wersje. Zerknijmy krótko na jedną z nich, choć tak naprawdę różnicę można zauważyć dopiero korzystając dłużej z programu, a nie tylko rzucając okiem na główny ekran. Te wersje zapewniały zmodyfikowaną tablicę basów, dodatkowe instrumenty, odtwarzanie w trybie stereo i kilka innych możliwości. Chcecie posłuchać Atari w wersji stereo? Klasyczny układ dźwiękowy Pouki, zaprojektowany dla tego komputera, zapewniał tylko dźwięk mono. Pojawiły się jednak przeróbki sprzętowe, gdzie dodano drugi układ. Symulację dwóch układów umożliwia również emulator Atari 800, dostępny dla Windowsa czy Linuxa. Dla przykładu polski program Theta Music Composer i przykładowy utwór. Załóżcie koniecznie słuchawki, by rozkoszować się dźwiękiem stereo w 8-bitowej wersji. Chaos Music Composer nie był jedynym programem muzycznym wypuszczonym na rynek przez LK Avalon. Warto wspomnieć jeszcze o aplikacji Automat Perkusyjny wzorowanej na programie Atari DigiDrum. W internecie znalazłem też informację, że wcześniej, przed przygotowaniem wersji płatnej, istniała również dostępna bezpłatnie angielskojęzyczna wersja automatu perkusyjnego. Jednak nie samą muzyką człowiek żyje. Innym wart uwagi programem jest edytor tekstowy Panther. Dziś jego możliwości mogą wydawać się skromne, ale wtedy był to naprawdę jeden z najlepszych edytorów. Umożliwiał obsługę różnych czcionek wraz z efektami typu podkreślenie, pogrubienie lub rozciągnięcie, wyszukiwanie i zamianę tekstu, a także przenoszenie bloków tekstu. Ponadto zapewniał drukowanie na każdej drukarce, co nie było oczywiste w czasach 8-bitowych komputerów. Co ciekawe, Panther pozwalał na uzyskanie polskich znaków narodowych na każdym urządzeniu, choć w niektórych odbywało się to poprzez cofnięcie głowicy do poprzedniego znaku i dodrukowanie brakującego znaku diaktrycznego, czyli elementu określanego żartobliwie ogonkiem. Zerknijcie w skrócie na instrukcję od tego programu, również kilkanaście stron do czytania. Ze smaczków warto wspomnieć o zamieszczonym w instrukcji schemacie prostego urządzenia pozwalającego drukować na popularnych wówczas drukarkach z gniazdem Centronics. Ta przejściówka była podłączana do dwóch portów joysticków. Standardowo Atari zapewniało drukowanie tylko na urządzeniach w standardzie własnym producenta i wtedy kabel wkładało się do tego samego portu, co kabel magnetofonu czy stacji dyskietek. Przejdźmy teraz do programów, które mogą być przydatne dla prawdziwych maniaków 8-bitowego Atari zainteresowanych programowaniem.
Te omówię krócej, a zainteresowanych odsyłam do odnośników w opisie filmu. Jako pierwszy program Quick Assembler, służący, jak wskazuje nazwa, do pisania i uruchamiania programów w języku maszynowym. Kilkadziesiąt lat temu spędziłem mnóstwo godzin, pisząc w nim swoje procedury. To były niesamowite czasy. Teraz krótko zerknijcie na instrukcję do tego programu. Jak widzicie, użytkownik dostawał w zestawie całkiem sporą porcję wiedzy. Dołączona książeczka zawierała w szczególności listę komend oraz rejestrów procesora. Słowem, taki mini kurs języka maszynowego wraz z przydatnymi zestawieniami pozwalającymi szybko odnaleźć informacje. Uruchommy na moment program demonstracyjny dostarczany przez producenta. Ciekawe, czy ktoś po tym filmie zdecyduje się pobawić assemblerem procesora 6502C znanym z Atari XL/XE. Wraz z Quick Assembler producent dostarczał dwa przydatne narzędzia: Bug Hunter i XL Friend. Ten pierwszy był debuggerem pozwalającym na śledzenie wykonywania programu w assemblerze i ułatwiał znalezienie ewentualnych błędów. Ten drugi działał jako program rezydentny, czyli w tle, i umożliwiał uruchomienie drugiego programu równolegle do głównej aplikacji. Zawierał 4 mini narzędzia: prosty edytor tekstów, tabelę kodów ekranowych ASCII i klawiatury, prosty kalkulator, monitor pozwalający podejrzeć zawartość pamięci komputera od dowolnego adresu. Na przykład przygotowując kod programu w assemblerze, można było szybko sprawdzić kod ASCII danego znaku. Dziś w czasach środowisk wielozadaniowych typu Windows uruchomienie wielu programów naraz nie jest niczym nadzwyczajnym, a wtedy standardowo nie było to możliwe. Warto jeszcze dodać do tej listy aplikacji użytkowych program o nazwie Watson, a w wersji rozszerzonej nazwany Watson 2, czyli monitor dyskowy, który umożliwiał przeglądanie bajtów, tak jak są zapisane bezpośrednio na dyskietce. Co sądzicie o tym wyborze programów użytkowych dla 8-bitowego Atari? Nie zamęczyłem Was zbytnio informacjami technicznymi? Na koniec jak zwykle mały bonus dla twardzieli. Trzymajcie się zdrowo.